Od 10 lat muzeum organizuje program wymiany dla studentów z Polski i Izraela. I tak zrodził się pomysł. Mamy doświadczenie w pracy z młodzieżą, z studentami i chcieliśmy rozszerzyć ten projekt o młodzież z Niemiec. I w tym roku udało się zorganizować szkołę letnią, polsko-izraelsko-niemiecką. Zaprosiliśmy studentów z tych 3 krajów. Z pomocą przyszła nam Fundacja Rodziny Nissenbaumów, która zdecydowała się finansować szkołę. Dzięki temu wsparciu mogliśmy zorganizować to seminarium, bo właśnie taki kształt przybrała szkoła. Seminarium uzupełnione o realizację projektu artystycznego, który studenci będą przygotowywać w dalszej części programu. A jak oznajmili, że wojna, to ja szłam sobie tak przez pole i tak patrzyłam, jaka to może być wojna. Co to za wojna? Memory is part of human experience, and memory has its own dynamic in history, and I think that professional people should disseminate their knowledge to the general public through this kind of seminar, particularly to the 3 different national groups that are by and large connected to the memory of World War II, the German, the Poles and the Israelis. Do wyboru tego tematu, który nas zebrał tutaj wszystkich, czyli zakończenie II wojny światowej, historia i pamięć, skłoniła nas 70. rocznica zakończenia II wojny światowej. Chcieliśmy dać studentom, którzy tutaj przyjadą, narzędzia, nie odpowiedzi. Chcieliśmy pokazać, jak można z różnych stron, w różnych kontekstach badać zakończenie II wojny światowej. Chcieliśmy, żeby podzielili się swoimi własnymi doświadczeniami, opiniami, żebyśmy mogli na to wszystko spojrzeć również z perspektyw narodowych, o ile takie istnieją. W związku z tym do prowadzenia wykładów zaprosiliśmy również specjalistów z Niemiec, Polski i Izraela. Those who guide the seminar are the museum curators, experts in transmitting memory, historians, people who are educators. So it's kind of a multidisciplinary seminar. It's not a kind of a traditional professional conference to a specific field. It's rather a seminar that will enlarge the knowledge of collective memory, especially towards World War II and the Holocaust, to the educated people of the respective society. Zależało nam na tym, żeby zaprosić do udziału w projekcie studentów różnych kierunków. Nie chcieliśmy się ograniczyć do zaproszenia studentów historii czy socjologii. Zależało nam na tym, żeby stworzyć grupę, która będzie rozmawiać, która będzie dyskutować. Chcieliśmy, żeby studenci uczyli się nie tylko od wykładowców, ale od siebie nawzajem, żeby nabrali chęci do interdyscyplinarnego badania tego tematu. My name is Hendrik Schemon from the University of Osnabrück from Germany, and I am studying history, biology and theology to become a teacher. Hi, my name is Otem. I come from Israel. My academic background is for a bachelor's degree I studied film, and then for my master's I went to Haifa University and I studied Holocaust studies. My name is Róża and I'm from Poland, and I study here in Warsaw translations. The fact that we're sitting, all of us, we have, you know, my family comes from the Holocaust and you have your own personal family story, and still to come and discuss this joint point. And I think that we can't come to this crossing road without talking about, okay, maybe there's a problem with your narrative, or I want to understand more deeper your narrative and to understand it better by saying, okay, the way you're displaying this for me doesn't make me understand anything, and I really do want to understand your story. That is quite important that you talk about the other views on the Holocaust from other countries, because especially in Germany you sometimes get narrow-minded even if you don't want to be so. So you're starting to focus on things which sometimes aren't so important for other countries. And while talking to other students from other countries, you really get a new perspective.
So you're trying to explain what my perspective is, what the Polish perspective is, or the Israeli perspective, and you're getting very fast into discussions. And the group mixed up really fast, and then you're starting to discuss very fast. And even on the first evening we sat there, we went to a bar, and we just discussed hours for hours about our experiences of the Holocaust memory. I met a lot of very amazing people. We had very interesting conversations and made, I think, really deep friendships with one another. And actually right now in the artistic project that I'm doing, I'm collaborating with someone from the German delegation and someone from the Polish delegation. The end of World War II. Is it really true? Did it end? And when? Is there place for relief in such a dark place? Is there still something to achieve? Just a confused face. Prosiłam ich, żeby nagrali w swoim kraju jeszcze krótkie wywiady z ludźmi, którzy pamiętali wojnę i zapytali ich o koniec wojny i żeby się później w tych swoich różnych filmach i pracach odnieśli do tego. 14 lat to się za bardzo historii nie zna. Dla mnie taki koniec kłopotów wojennych był ten czas, kiedy została oswobodzona Warszawa. Drugie to było wykorzystanie samego tytułu warsztatu Koniec wojny, czyli The End of the War. I żeby oni też się odnieśli do tego tytułu i próbowali go wprząc w jakieś zdanie, na przykład, że nigdy nie ma końca wojny, prawda? Albo że koniec wojny prowokuje zemstę, albo no właśnie, że ciągle jesteśmy uczestnikami końca wojny, że to się... I właśnie taki drugi był jakby pomysł na to, jak oni mogą rozwinąć pewien temat, a trzeci to był temat pod tytułem Pomnik końca wojny. Muszę, nie wiem, z satysfakcją może powiedzieć, że żaden z tych projektów nie został jakby realizowany. On my way to the fence, all by myself, inward looking, overwhelming feelings, decelerating my pace, sensing the barbed wire. Nearby the open fence, I feel desperate and wishful eyes stabbing in my back. I ask myself, shall I do this step? I do, a silent step of symbolism. I prepared a work, it's a crossword. I used all names of all participants. There are 42, I guess, yeah, 42. And there's also the secret word hidden in the crossword, password. It's where war is over. The idea was that it is a timeline. There are dates written on it. I wanted to show that the time of the end of the war depends on the point of view. And yeah, finally we just decided to ask people next to Polin, and we asked them for this. How was it exactly? The question we was asked them all the same question. Yeah. It was, what is the first word that comes to your mind when you think of the end of the Second World War? Und wenn ich heute jetzt Ihre Ausführungen gehört habe, bin ich eigentlich sehr erfreut, dass wir den richtigen Schritt mit dem Museum hier gemacht haben. Dzisiaj, kiedy słyszę wypowiedzi Państwa i widzę, czego dokonaliście, jestem przekonany, że dokonaliśmy właściwego wyboru. Weil Sie fahren nach Hause und sind Multiplikatoren für weitere jungen Leute, wo sie weitergeben und erzählen, was ist wirklich Polen, was ist wirklich Israel, was ist wirklich Deutschland. Państwo wrócicie już za kilka dni do swoich krajów i będziecie mogli przekazać innym tą nową prawdę o tym, czym tak naprawdę jest Polska, czym tak naprawdę są Niemcy i czym tak naprawdę jest Izrael. Dziś do Ciebie przyjść nie mogę, próżno we mgle tonie wzrok. Nie wyglądaj za mną oknem, w mgle utonie smutny wzrok.